Zdecydowanie takie silniejsze odczuwanie mogą nawet mieć ci, którzy są torturowani, jak się okazuje, albo mają takie odczuwanie bycia torturowanym fizycznie. Mamy wszelkie podstawy, by twierdzić, że testowane są na nas najnowocześniejsze technologie broni neuronowej, takie jak zdalne sterowanie behawioralne, syntetyczna telepatia, inżynieria snu. Ja uważam, że jestem prześladowany między innymi dlatego, że ja miałem pewną wiedzę. Mój umysł został zmapowany. Jestem podłączony pod tak zwany program wymuszający myślenie, komunikujący się bezustannie w mojej głowie. To są tak zwane chatterboty. To nie jest tylko słyszenie głosów w głowie, ale ten program stara się wymusić nieustannie uwagę. Jest to robione tak, żeby zniszczyć jednostkę. Skierowano na różne badania, które udowodniły, że tak naprawdę nie jest to w ogóle problem medyczny. Zrobiono mi badanie głowy, czy nie ma objawów jakiejś schizofrenii. Wszystko wykazuje, że u mnie jest dobrze. To może być aparatura za ścianą. Może to być aparatura również z kamienicy naprzeciwko. Można również to robić poprzez satelity. To są fale, które mają za zadanie bardziej uszkodzić organ wewnętrzny, a to zaczerwienienie to jest taki skutek uboczny. Ludzie we Francji, bo to nie jest Polska, i we Francji, i gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, mają właśnie i piski, i szumy, ale też właśnie i jakieś zaczerwienienia, i poparzenia. Wiem, że w niektórych rodzinach jest brak zrozumienia. Ja to słyszę, że dla nich to jest po prostu nie do uwierzenia, że dlaczego to takiego się coś z tobą dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ale są sposoby, żeby wtajemniczyć rodzinę. Myślę, że chodzi o, wiadomo, o doinformowanie, o świadomość, o to, żeby dobrze przedstawić problem. Myślę, że większość targetów już ma takie podejście, że lepiej byłoby zginąć, niż poddać się temu programowi. Ciągłych tortur. Dosłownie to są tortury. W naszym studiu goście Zofia Filipiak, prezes Stowarzyszenia Stop Z, czyli zorganizowanym elektronicznym torturom, i Ewa Pawela, członkini tego stowarzyszenia. Dzień dobry paniom. Dzień dobry państwu. Jakie to urządzenia was torturują? Proszę państwa, różnorakie. Proszę zwrócić uwagę, że współczesny wyścig zbrojeń oznacza udział sztucznej inteligencji na polu bitwy. To znaczy marzeniem generałów wszystkich armii na świecie jest po prostu, żeby bitwy były rozgrywane przy pomocy sztucznej I inteligencji. panie to odczuwają? Moment. To znaczy celem jakby tych wielorakich badań, używania wielorakich technologii jest po prostu monitoring teatru bitwy, teatru pola bitwy za pomocą komputerów. To znaczy chodzi o to, żeby monitorować wszystkie istoty w zasadzie żywe, bo to dotyczy i ludzi, i zwierzęta, poprzez odczytywanie fal mózgowych i jakby odczytywanie percepcji wszystkich aktorów na polu bitwy. Teraz na żadnym polu bitwy nie jesteśmy. Proszę powiedzieć w takim razie, jak panie to odczuwają? To znaczy po prostu chodzi o to, że normalnie Są podnoszone nasze parametry życiowe organizmu. znaczy Na przykład, w sensie, W każdej chwili można podnieść ciśnienie lub je zmniejszyć. Można podnieść poziomu cukru we krwi, zatrzymać akcję serca. To są właśnie takie... zatrzymać akcję I pani serca? wierzą w to, że oczywiście. jest ktoś, kto celowo to robi? Proszę państwa, to nie my wierzymy. A kto wierzy w Myśmy to? chcieli, ponieważ temat jest bardzo trudny. Dlatego zaprosiliśmy bardzo państwa do ciekawy naszego studia. i w zasadzie jest to jeden z najważniejszych tematów naszej współczesności. W związku z tym nie damy rady go po prostu tutaj Ale skoro to jest potraktować ważny temat, odpowiedzialno. dlaczego tak mało poruszany? No właśnie już mówimy. jest ściśle tajne. Właśnie już mówimy. Są to ściśle tajne technologie wojskowe. Natomiast myśmy chcieli po prostu naszym widzom dać takie po prostu narzędzia, żeby mogli sobie po naszym programie pójść w poznawaniu tych technologii znacznie dalej, znacznie To głębiej. jakie to są narzędzia? Proszę powiedzieć, jak to rozpoznać. Wobec tego zapraszamy na nasze strony, na stronę internetową StopZ-u, to jest www.stopz.org.
Niezależna telewizja, to jest telewizja internetowa z Wrocławia, nakręciła 112 programów już o różnych aspektach tych różnych technologii, a zwłaszcza chcieliśmy Państwu polecić wywiady z byłym ekspertem CIA, który pracował nad tymi programami. To jest dr Robert Duncan i możecie to Państwo znaleźć na kanale Dobrze. Mind Okej. Wars. Dla mnie, Proszę, śmiało się. chodzi o sytuację następującą. My rozmawiamy teraz o teorii, można to sprawdzić, ale potrzebujemy konkretów już teraz od Pani, Oczywiście. żeby mieć Oczywiście, namacalny żeby- temat. Jakie są objawy atakowania tych ludzi, was, osób, które odczuwają te W jaki tortury? sposób to się przejawia u Was i czy gdzieś można to zaobserwować? Objawami fizycznymi Mhm. to są właśnie bezsenność, jakieś zaczerwienienia skóry, wywoływanie różnych poparzeń. I to jest po nocy. No tak, To jest- tylko że aby- takie rzeczy mogą wywoływać tysiące różnych Mogą to być czynników. alergie, mogą to być jakieś, nie wiem, nietolerancje, Więc właśnie różnego o to rodzaju chodzi, że w sytuacje. zależności od użytej technologii, a przede wszystkim od użytych częstotliwości fal elektromagnetycznych czy skalarnych, można naprawdę z człowiekiem zrobić wszystko. Czy Państwa członkowie organizacji mają przeprowadzone badania? Jesteście ludźmi zdrowymi, w tym sensie, żeby ktoś Wam nie zarzucił, że, no nie wiem, przyszli gadają głupoty, albo może mają jakieś choroby i to są te objawy, Proszę a nie Państwa, wcale żadne tortury. Mamy pomiary. Oczywiście. Oczywiście to jest bardzo trudno wykonać, dlatego A że pytanie brzmiało, czy Pani w jakiś sposób po prostu musiały potwierdzać bycie osobą zdrową do stwierdzania tego typu teorii? O to nam chodziło. Czy ktoś Państwu kiedyś zarzucił coś takiego? to znaczy zdrową w jakim sensie? No mam na chorobę myśli psychiczną? zdrowy Na rozsądek. przykład. Tak, Na przykład, albo czy te rzeczy, które pojawiają się czy na ktoś skórze, nie podważał są to w ten efektem po sposób? prostu jakiejś innej choroby, a nie tortury To narzędziami znaczy technologicznymi. psychiatrzy są tak wyszkoleni, że każdy, nawet objaw somatyczny jak brak łaknienia, picia czy ciśnienie 190 na 200 nazywają, że to jest w naszych przypadkach, że to jest choroba psychiczna. Czyli jest to I odwożą do struktura psychiatryka. zorganizowana jeszcze bardziej. Tak, oczywiście. Sięgająca nawet do Ale lekarzy. proszę Państwa, jeżeli ktoś jest poddawany tego typu obróbce, to po prostu są bardzo proste testy na obecność tych wiązek elektromagnetycznych. Czy mikrofalowych. Można to bardzo prosto zmierzyć, można to bardzo prosto udowodnić. Drogie Panie, I my mamy takie dowody. zasygnalizowaliśmy ten problem, o Dobrze. który Wam chodzi. Bardzo dziękujemy za Dziękujemy tę serdecznie. rozmowę. Dziękujemy. Zofia Filipiak i Ewa Pawele. Na pewno tym tematem warto się tak czy inaczej Zapraszamy zainteresować. serdecznie na nasze strony. Agnieszka Dziekan.